Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Wracamy, moi drodzy, do tematów historycznych. Dzisiaj chciałem zająć się tajemnicą zabójstwa króla Przemysła II. No, to jest taki jeden z mniej znanych królów Polski, ale tutaj wiele rzeczy związanych z jego śmiercią pozostaje ogólnie tajemniczych. No i chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj rozważyli ten temat tego dosyć ciekawego motywu, jakim jest zabójstwo króla Przemysła II, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście zachęcam, żeby skomentować ten film, żeby zalajkować go już na początku, żebyście nie zapomnieli o lajku, no i o udostępnianiu tego filmu na różnych forach. Mogą być to fora historyczne, może to być Facebook, może to być, nie wiem, Twitter. Warto, wtedy nas jest więcej, wtedy więcej odpowiedzi padnie na te pytania, moi drodzy. Jak i również zachęcam do tego, żeby wspierać kanał i włączyć się do grona wspierających, a jeżeli ktoś chce jednorazowo wesprzeć kanał jakąś ofiarą, tak to nazwijmy, no i przepraszam, pod każdym z tych filmików naturalnie jest numer konta, można przelać jakąkolwiek dowolną ofiarę z dopiskiem darowizna. Będę bardzo wdzięczny, to pomaga w rozwoju tego kanału, a oczywiście wspierający mają więcej możliwości, mogą zgłaszać, kurczę, coś mnie drapie w gardle, mogą zgłaszać, wiecie, propozycje filmów, ale i także mogą brać udział w odpowiedzi na pytania wspierających w tych live'ach i na ich pytania będą padały odpowiedzi. No ale wróćmy sobie do naszego króla Przemysła II. Dlaczego w ogóle on był zagrożeniem i kto miał motyw w tym, żeby go zamordować? Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że Przemysł II w roku 1295 został jako pierwszy od ponad 2 stuleci ponownie koronowany na króla Polski. Wcześniej mieliśmy rozbicie dzielnicowe i różne inne kwestie, więc tutaj było ciężej z koronacją. No i jego koronacja i aspiracje to było takie, no w ogóle jego aspiracjami to było takie zjednoczenie ziem polskich oraz odzyskanie Pomorza Gdańskiego. I to tak naprawdę, powiem wam, mocno zaburzało taki status quo, ponieważ stare rody możnowładcze traciły w tym momencie nadzieję na autonomię, natomiast sąsiedzi, tacy jak na przykład margrabiowie z margrabstwa brandenburskiego, tracili strefy wpływów i strefy zysków. No i w tym kontekście, jeżeli byśmy tak się nad tym zastanowili, no to każdy miał interes w utrzymaniu tego rozdrobnienia tych księstewek różnych polskich, no bo interes mieli możni, mieli lokalni książęta, mieli też zewnętrzni potentaci, no i miał też bardzo silny powód, by zlikwidować to zagrożenie. Każda z tych grup społecznych mogła w tym momencie, moi drodzy, wmieszać się w to, żeby tego nowego króla Polski wziąć i gdzieś tam zamordować.
Powiem wam coś takiego, że jeżeli zastanowimy się nad sojuszami, które wówczas istniały w Królestwie Polskim i jak najbardziej nad tą zdradą, nazwijmy to od środka, no to historyczne przekazy wskazują, że niektórzy z możnych wielkopolskich, najczęściej tutaj wymienia się rody Zarębów i Nałęczów, oni sprzeciwiali się centralizacji władzy i obawiali się utraty przywilejów. No i w tej perspektywie Przemysł II mógł mieć nie tylko wrogów za granicą, ale też w swoim otoczeniu, bo to byli ludzie skonfliktowani z jego planami. Czyli jakby się tak dobrze zastanowić, to oczywiście były tutaj motywy zewnętrzne, bo na przykład Brandenburgia nie miała w tym interesu, żeby Polska się zjednoczyła, ale też i mogły być konflikty wewnętrzne, czyli polscy, wielkopolscy, w zasadzie możnowładcy. I jakbyśmy się tak dobrze zastanowili, te konflikty zewnętrzne plus wewnętrzne mogłyby dać nam potencjalny wspólny spisek. No właśnie, a jak ten zamach przebiegał? Mm, Jeżeli sobie pogrzebiemy po kronikach, po źródłach, to wiele ciekawych materiałów znajdziemy. Bo według najbardziej wiarygodnej, chociaż często spekulatywnej, tej rekonstrukcji tych wydarzeń, to sam zamach mógł przebiegać mniej więcej w ten sposób, że 8 lutego w 1296 roku, wczesnym rankiem, kiedy król przebywał w willi Rogoźno, no bo w tej willi Rogoźno, w Rogoźnie, on spędzał ostatnie dni karnawału. Na miasto napadła uzbrojona grupa, no i w nocy, gdy obrońcy byli ospali, no bo przecież ucztowano, w ogóle straż prawdopodobnie spała wtedy, nie? Nastąpił ten zamach. Według w ogóle źródła, rocznika kapituły poznańskiej, no to w tym roczniku kapituły poznańskiej jest taki motyw, że króla Polski zaatakowali margrabiowie brandenburscy, między innymi Otto V Długi, no i inni oczywiście margrabiowie z rodu askańskiego. Pierwotny plan miał polegać nie na zabójstwie króla, ale na porwaniu króla, żeby zmusić go do tego, żeby on zrezygnował z Pomorza. No jednak jak czytamy w kronice, Przemysł stawiał opór, no i został ranny, więc porywacze zdali sobie sprawę, że nie utrzymają go przy życiu na trasie do Brandenburgii, dlatego też postanowili go zlikwidować. No a gdzieś tam zwłoki porzucono po drodze. No to nie jest taki spontaniczny napad, bo powiem szczerze, to jest perfekcyjna operacja, nazwijmy to, tak to ładnie nazwijmy, nocnych sióstr, tak? Ponieważ był spisek, było odbicie, była zbrodnia, więc ten spontaniczny niby napad miał być zaprojektowany z dużym rozmachem, i on był przemyślany tak, żeby uniemożliwić tropienie. Nie mogło być świadków, no i w momencie osłabionej ochrony w regionie, gdzie sojusznicy wrogów mieli ułatwić ucieczkę, to wszystko miało się odbyć. No właśnie, i tutaj możemy sobie pospekulować troszeczkę po takich realnych beneficjentach tego zamachu. No, weźmy sobie Brandenburga. I tutaj mamy jako motyw taki przewodni geopolityczny jakiś zysk, no bo zabójstwo króla natychmiast uniemożliwiło unifikację Polski i to w najważniejszym dla Zachodu momencie. No i to otworzyło szansę na ekspansję margrabstwa brandenburskiego. Według niektórych w ogóle źródeł po śmierci Przemysła II Brandenburgia chciała zagarnąć i Pomorze, i Wielkopolskę. No i w chaosie po zamachu wiele ziem w ogóle zmieniło właścicieli. Te siły zostały przesunięte, a ta polityczna niestabilność trwała wiele lat. I to jest taka, bym powiedział, idealna sytuacja dla tego zewnętrznego agresora. No ale jeżeli nie Brandenburg, no to kto? No to może lokalne rody, które chciały ratować władzę i przywileje. No, mówiłem już o rodach Zarębów i Nałęczów. Gdyby Przemysł wygrał, mocno ograniczyłby ich autonomię i wpływy. No i dla nich zabójstwo Przemysła II oznaczało ratunek. Historia oczywiście zna wiele takich przykładów, gdzie silna władza scentralizowana równała się
mniejszej władzy tych lokalnych rodów, więc dla możnych porwanie i wymuszenie rezygnacji króla byłoby najlepszym scenariuszem. Natomiast zamach i morderstwo to takie troszeczkę ekstremalne rozwiązanie, ale dosyć pewne rozwiązanie. No i jeszcze może być trzecia postać, która się przyczyniła do tego zamachu na króla Polski, na Przemysła II, czyli kolejny gracz, który pozostaje gdzieś tam w cieniu. No bo po śmierci Przemysła o tron Polski walczyły różne rody. Najbardziej skorzystał z tego późniejszy król, w ogóle Władysław I Łokietek. Można by sobie zatem wysunąć taką hipotezę, że zabójstwo nie było jedynie ekspansją Brandenburgii lub działaniem możnych, ale też mogłaby to być część takiej intrygi sukcesyjnej, w której kluczowi gracze, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni, gdzieś tam współpracowali razem, żeby zmienić bieg historii Polski. No, pojawia się wiele luk, wiele sprzeczności i powodów, w których pojawiają się rozmaite pytania, bo tutaj pojawia się wiele spiskowych teorii, które myślę, że nawet być może nigdy nie zostaną jakoś tam rozwiązane. No, spróbujmy sobie głębiej poszperać w tym odcinku historii Polski. Mamy po pierwsze rozbieżne źródła, no bo niektóre kroniki wskazują, że zamachu dokonali Brandenburczycy, inni, że polscy możni władcy, albo że był to jakiś spisek zmieszany, tak? No, tak to dziwnie jest, że jak wytrawny historyk zacznie tam grzebać, to zobaczy, że ktoś celowo w tych kronikach mieszał tropy, żeby zmylić świadków, żeby zatrzeć ślady, albo żeby przerzucić winę jeden na drugiego. Dodatkowo mamy jeszcze taką lukę, że po tym zabójstwie nie było żadnego procesu, nikogo nie rozliczono z tego, nikt nigdy nie został sądownie za to zabójstwo ukarany, tak? No i to też wskazuje, że zamach mógł mieć poparcie tych potężnych, co zapewniło im po prostu immunitet, no nie? Kolejną taką luką jest oczywiście i czas, i miejsce. No bo mamy karną noc, mamy karnawał, mamy ospałą straż, mamy drewnianą rezydencję, dosyć niechronioną, która dosyć sprzyjała zamachowi. No i powiem wam szczerze, że to nie przypadek, bo to wszystko świadczy o jakimś tam rozpoznaniu, o przygotowaniu tego ataku, że to wszystko było takie banalnie proste, takie banalnie łatwe. Kolejną, wiecie, luką w tym wszystkim jest ta szybka ucieczka zabójców i schronienie, które zostało tym zabójcom udzielone. No bo istnieją ruchy armii, istnieją marsze gdzieś tam, no i istniała baza noclegowa, nazwijmy to tak ładnie, gdzieś tam w Brandenburgii albo na terenie Brandenburgii. No, wiecie, tutaj powiem wam szczerze, dlaczego to podtrzymuję teorię spiskową, no bo te ślady mają gdzieś tam zostać zatarte i to jest taki motyw bardzo popularny dla skrytobójstwa przeprowadzanego na skalę międzynarodową. No i właśnie, jeszcze zastanówmy się nad korzyściami politycznymi i terytorialnymi dla tych wielu aktorów tej całej sceny zabójstwa. Bo mamy margrabiów różnych rodów, mamy też pretendentów do tronów, to też jest tak troszkę porozrzucane wszystko. No więc doskonale można by stwierdzić, że całe to zabójstwo Przemysła II nie było aktem z nienawiści. To był po prostu akt kalkulacji i akt geostrategii. No i powiem wam szczerze, że z tych powodów bynajmniej historia śmierci Przemysła nosiła cechy takiej klasycznej, wielopłaszczyznowej intrygi politycznej z elementami zdrady, kolaboracji, czy też gdzieś tam zimnej kalkulacji, a nie jakiejś tam spontanicznej zbrodni. Powiem wam, że istnieje wiele takich czarnych legend, istnieje wiele domniemań, i w ogóle faktów, domniemań na temat tego, co w ogóle kronikarze mogli gdzieś tam ukrywać. No to jest taka druga warstwa spisku. Według kroniki, albo według części kronik,
Z czasem pojawiały się opowieści, że w zabójstwie uczestniczyła nawet żona króla Przemysła II, czyli Małgorzata Brandenburska. No i niemiecki kronikarz uważał, że z uwagi na jej rodzinne powiązania z Brandenburgią, ona też mogła być w to w jakimś tam stopniu zamieszana. To jak tak dalej pogrzebiemy w kronikach, to zobaczymy, że tam pojawia się też element zdrady małżeńskiej, co od razu czyni historię bardziej dramatyczną i dosyć taką trudniejszą do jakiejś takiej jednoznacznej oceny. No i też pojawia się kolejna warstwa, bo możliwe, że po zamachu zamieniano jakoś te nagłówki w kronikach, że manipulowano informacjami, by ocalić tą reputację lokalnych rodów, albo żeby wciągnąć w to po prostu obcych, zostawiając jakąś taką permanentną mgłę w historii. No i wreszcie w czasach późniejszych, kiedy propaganda i te rozgrywki dynastyczne się nasilały, no to każda wersja śmierci króla mogła być wykorzystywana jako instrument legitymizacji pretensji, czy też legitymizacji roszczeń, czy też wojen, no nie? No i to wszystko sprawia, że historia śmierci Przemysława II jest takim idealnym przykładem średniowiecznej politycznej zbrodni, której pełna prawda być może nigdy nie zostanie odkryta i dlatego tak chętnie budzi rozmaite legendy, teorie i w ogóle spekulacje, moi drodzy. Tych ciekawych hipotez jest bardzo dużo, ale należy powiedzieć o jednej rzeczy, że historia nie musi być czarno-biała i nie zawsze należy oceniać świat przez pryzmat czerni i bieli, bo kiedyś ktoś się może obudzić z szachownicą przed oczyma. Historia, bo wiecie, między kroniką a faktem są cienie, są ukryte motywy, no i też są przede wszystkim świadome manipulacje. Władza, terytorium czy pieniądz to są zawsze silniejsze motywy niż lojalność, honor czy prawo. No i tam, gdzie korzyści są ogromne, tam moralność schodzi gdzieś tam na bok, prawda? To jest też to jest też po prostu, wiecie, ważne. Historia to jest takie narzędzie, no a oczywiście kto potrafi pisać kroniki i kontrolować narrację, może zmieniać bieg wydarzeń po śmierci. On może manipulować opiniami, może też manipulować faktami. No i te wszystkie tajemnice, które gdzieś tam drzemią, one stają się takim paliwem dla legend, dlatego po ponad 700 latach ten temat wciąż elektryzuje, on budzi emocje, on inspiruje, moi drodzy, do tego, e, żeby wiecie, nad nim się pochylić. No można by się zastanowić nad pewnymi tematami, nad takimi alternatywnymi sojuszami, które zaczynałyby się od słów co jeśli, tak? I przyjęlibyśmy różne hipotetyczne wersje. Na przykład, co by się wydarzyło, jeśli tylko i wyłącznie Brandenburgia była w to zamieszana, albo tylko polskie rody, albo byłby spisek z udziałem żony króla, albo obca interwencja, plus do tego wewnętrzna zdrada. No właśnie. Załóżmy sobie scenariusz taki pierwszy, że to była śmierć króla Przemysława II, była tylko i wyłącznie operacją czysto zewnętrzną, że zaangażowana była w to Brandenburgia, tak? No bo król Przemysław II, przepraszam, nie pierwszy, tylko drugi, chyba się pomyliłem wcześniej, był zagrożeniem dla margrabstwa brandenburskiego. Jego plany zjednoczenia Polski i odzyskania Pomorza Gdańskiego uniemożliwiły Brandenburgii tą ekspansję, więc Brandenburgia, załóżmy teoretycznie, że planowała porwanie króla, żeby wymusić te ustępstwa terytorialne. No jaki byłby tego przebieg? No to, co wyszparamy w różnych kronikach? No grupa wysłanników margrabiego, na przykład wspomniany przeze mnie Otto V Długi,
gdzieś tam przenika nocą do Rogoźna, omijając straże dzięki znajomości lokalnych dróg i układów z tymi różnymi miejscowymi możnowładcami. Oczywiście początkowo planuje się tylko i wyłącznie porwanie, ale Przemysław stawia opór. No i ten atak staje się zabójstwem na zwłoki króla. Gdzieś tam porzucono po drodze, żeby wywołać chaos i dezorientację na Wielkopolsce. Jakie byłyby tego skutki? No, Brandenburgia próbowałaby przejąć Pomorze i wpływy w regionie, a polskie rody oczywiście pozostawałyby w szoku, nie wiedząc komu tak naprawdę wierzyć. Więc ten zewnętrzny spisek z precyzyjnie zaplanowaną operacją byłby dosyć ciekawy. A co ciekawego wam powiem, że niektórzy kronikarze podkreślają, że Brandenburgia miała w tym czasie agentów w każdym większym grodzie Wielkopolski, co mogło ułatwiać logistykę porwania. No ale weźmy sobie drugi taki scenariusz, o którym mówiłem, że była to po prostu zdrada rodowa, że tylko wewnętrzni możnowładcy w to byli zaangażowani, więc no oczywiście, dlaczego? Dlatego, że król próbował ograniczyć autonomię tych potężnych rodów wielkopolskich, wspomnianych już przeze mnie Zarębów czy Nałęczów, no i te lokalne rody, chcąc zachować władzę i przywileje, zdecydowały się na eliminację władcy. Jaki wówczas byłby przebieg tego zabójstwa? No podczas karnawału w Rogoźnie możnowładcy zorganizowali napad z wewnątrz, czyli straż, która powinna chronić króla, jakoś tam dyskretnie została odsunięta, więc te porwanie i zabójstwo wyglądały na ten atak zewnętrzny, że niby to Brandenburczyk tutaj wpadł, ale to było taka, bym powiedział, misternie zaplanowana lokalna intryga. Oczywiście rozsiewano wówczas fałszywe informacje o tym zagranicznym spisku, która ta informacja miała chronić właśnie sprawców. Jakie były skutki tego? Gdyby tak było, no to lokalne, rodowe klany gdzieś tam utrzymywały wpływy, no a Polska pozostawała w politycznym chaosie. W ogóle kronika albo historia zapamiętuje to jako zamach zewnętrzny, podczas gdy prawdziwi winni gdzieś tam pozostawali w cieniu. Jako ciekawostkę, jeśli chodzi o ten scenariusz, to mogę wam powiedzieć, że kroniki miejscowe wspominają w ogóle, że w nocy ataku straże były jakoś dziwnie biernie podejrzane, albo podejrzanie bierne, tak bym to raczej ujął, co niektórzy historycy interpretowali jako dowód współudziału tych rodów w zabójstwie. No i weźmy sobie taką jeszcze trzeci jest scenariusz, że jest to spisek mieszany, że ci możnowładcy dogadali się gdzieś tam z Brandenburczykiem i to jest chyba scenariusz, bym powiedział, najbardziej spiskowy, bo ta współpraca wrogów zewnętrznych i wewnętrznych jest dosyć ciekawa, bo i Brandenburg i możnowładcy wielkopolscy mają ten wspólny cel, czyli eliminację Przemysła II i destabilizację Polski, tak? Więc Brandenburgia w tym przypadku dostarcza plan, logistykę i siły zbrojne, a lokalne rody ułatwiają infiltrację, no i neutralizują straże, chroniąc własne interesy. No a to porwanie później, jak już stwierdziłem wielokrotnie, przekształca się w morderstwo, bo żaden plan nie mógł się powieść bez współpracy od środka, tak to nazwijmy. Jakie skutki tego byłyby? No, Polska wpada w chaos, margrabstwo brandenburskie zwiększa wpływy, a lokalne rody zachowują swoje przywileje. To jest taki wzorzec intrygi i zdrady, który staje się dosyć legendarny w kronikach. Co ciekawe w ogóle, niektóre kroniki niemieckie i niektóre kroniki polskie sprzeczają się w szczegółach ataku, co w ogóle może być śladem takiej mieszanej manipulacji informacją. Gdzieś tam to byłby taki klasyczny efekt wielopoziomowego spisu. No i jeszcze ostatni scenariusz postarajmy się prześledzić, czyli jest to zdrada osobista, gdzie udział w tym zabójstwie ma żona Przemysła drugiego, Małgorzata Brandenburska, która mogła mieć jakiś polityczny interes po śmierci męża, no i jej rodzina oczywiście jest powiązana z Brandenburgią, a mąż ograniczał tej rodzinie wpływy, więc Małgorzata, mając dostęp do intymnych planów króla, przekazuje Brandenburgii informacje o trasie, o czasie, o słabościach ochrony. No atak mógł wyglądać na zewnętrzny, ale częściowo byłby on ułatwiony od środka, no i możliwe, że nazwijmy to,
porwanie zmieniło się w zabójstwo, żeby osiągnąć taki maksymalny efekt polityczny. Skutkiem takiego scenariusza byłoby to, że żona króla pozostaje nietknięta, a jej pozycja w roli wdowy i regentki zostaje dodatkowo wzmocniona. Brandenburgia z kolei uzyskuje dostęp do polskich ziem bez jakiegoś otwartego konfliktu, a scenariusz najbardziej dramatyczny jest, bo łączy politykę z rodziną i ze zdradą osobistą. No w tym przypadku jako ciekawostkę mógłbym powiedzieć, że kroniki w ogóle sugerują, że Małgorzata po śmierci Przemysła II szybko wróciła do Niemiec, co też wzmacnia jakąś taką hipotezę, że miała interes w jego eliminacji. No a wam jak się wydaje, jaka była prawdziwa przyczyna śmierci króla Przemysła II? Czekam na wasze komentarze. Tak jak powiedziałem, wspierajcie ten kanał, lajkujcie, komentujcie. Ten kanał jest dla was i odkrywa przed wami różne tajemnice, nawet też z historii Polski, jak widzicie. Także zachęcam do komentowania i udzielania się w komentarzach i w udostępnianiu materiałów z tego kanału innym znajomym i na forach dyskusyjnych. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.